Witam Państwa w pewnej takim nerwach, ponieważ wyszedłem właśnie z zebrania Komisji Spraw Zagranicznych, jeszcze jakiejś, na której głównym gościem był pan Jerzy Szeresz, obecnie George Soros. To jest węgierski Żyd mieszkający w Ameryce. Zresztą wszyscy wiedzą, kto to jest pan Szeresz, wielki finansista. Poszedłem na to zebranie w nadziei, że jest to jakiś trzeźwy człowiek, powie coś konkretnego i to takiego, że warto będzie zapamiętać w końcu, jak człowiek robi duże pieniądze, powinien odrobinę kiepełę, prawda, tam mieć. Czasem wyszedłem z tego, od razu przyznając fakty, wyszedłem z tego zebrania, nieledwie stukając się w głowę, jak wysłuchałem, co ten pan ma do powiedzenia. Otóż pan Szeresz oświadczył, ni mniej, ni więcej, tylko że problem uchodźców należy rozwiązać w ten sposób, że trzeba dać więcej pieniędzy na uchodźców. Rozumiem, że w wyniku tego więcej uchodźców przyjedzie, no bo jak więcej miodu, to więcej much się zbiera. Pan Szeresz oświadczył, że w tym celu należy pożyczyć pieniądze. Jest w ogóle skandalem, że Unia ma zdolność kredytową AAA, prawda, co oznacza, że jest bardzo wiarygodnym, nie wiem skąd się wzięło, to jest wiarygodny dłużnik, a więc trzeba się zapożyczyć i wziąć te pieniądze, a poza tym trzeba nałożyć nowe podatki. Pan Szeresz wyjaśnił, że wprawdzie nałożenie podatków wymaga zgody wszystkich państw Unii, ale trzeba stworzyć grupę 9 chcących państw, willing countries, 9 takich, które chcą i mając poparcie tych 9, można będzie ten przepis obejść i nałożyć podatki bez zgody reszty państw. No można by zrobić podatki od benzyny, prawda, albo czegoś takiego. Więc tutaj jedyny rozsądny głos w dyskusji to zaproponował przedstawiciel UKIP-u, który oświadczył, że on w zasadzie to jest za podatkiem takim unijnym, bo wtedy przynajmniej ludzie zobaczą, ile płacą na Unię, bo teraz tego nie widzą, bo się płaci podatek krajowy i państwa się składają, znaczy kraje składają się na metropolię, a tak ludzie zobaczą, ile to kosztuje i dzięki temu wszyscy z tej Unii wyjdą. No, ale na zakończenie, ja to wszystko wysłuchałem oczywiście, spokoju, nawet nie dorywałem się do głosu, ale na końcu pan Szeresz na podsumowaniu oświadczył ni mniej, ni więcej, że zadłużenie musi rosnąć, bo dług państwowy to jest podstawa rynków finansowych. Gdyby rządy się nie zadłużały, to w ogóle rynki finansowe nie mogłyby istnieć. Otóż oświadczam kategorycznie, że ja mam w dupie wszystkie takie rynki finansowe, które nie mogą istnieć bez zadłużenia się rządów i oczywiście słowo daję, że mogą istnieć finansiści, którzy się nie zadłużają rządu, tylko po prostu pożyczają ludziom pieniądze i biorą od ludzi pieniądze na przechowanie. To są normalni bankierzy, a nie ludzie, którzy biorą pieniądze od rządów. Prawda? I im prędzej rządy przestaną się mieszać w politykę i zadłużać u bankierów typu pan Szeresz, to tym lepiej na tym wyjdziemy. To jest trudna droga, być może nie uniknąć po prostu bankructwa całego tego systemu, ale naprawdę tak dłużej żyć nie można, jeżeli takie typy jak pan Szeresz otwarcie głoszą, że państwa się muszą u nich zadłużać. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.